Tak. Powtórzymy to 3 razy, ale żeby było dobrze. Kiedy ten większy jest w cenie tego mniejszego? Zazwyczaj, kiedy topowy model schodzi z rynku. Wtedy jego cena robi się bardzo atrakcyjna. To powszechna praktyka w świecie smartfonów, ale w motoryzacji już tak dobrze nie jest. Chociaż... Dziś po raz pierwszy w historii Lexusa w Polsce możemy kupić topowego SUV-a RX-a w wersji Final Edition w cenie o klasę mniejszego NX-a. Skąd ten pomysł? Postanowiłem zapytać Kasię. Jak dla mnie kiedy auto dostaje mega promocję cenową, to trzeba powyciągać z niego wyposażenie. To czy to jest taki Lexus RX a la bieda wersja? Robert, absolutnie nie. Zacznijmy może od samego wyglądu samochodu na zewnątrz. Po pierwsze lampy. Tutaj nie mamy żadnej pojedynczej żarówki. Tu jest pełna lampa LEDowa, potrójny LED. Mamy duże 20-calowe koła. W tym segmencie wersje wejściowe zazwyczaj mają koła o rozmiarze 18 cali, więc to jest naprawdę duże koło. Elektrycznie otwierany bagażnik. Możemy też go otworzyć ruchem nogi, mając zajęte ręce na przykład. Mamy duży ekran, aż 12 cali. Mamy w standardzie 12 głośników, pełen pakiet bezpieczeństwa, kamerę cofania oczywiście i czujniki parkowania. Tapicerkę z naturalnej skóry, to nie jest żadna skóra syntetyczna. Mamy oczywiście też wentylację foteli przy takiej tapicerce i podgrzewanie. Mamy ładowarkę indukcyjną, jeżeli chcemy sobie naładować telefon. Mamy oczywiście podgrzewaną kierownicę, mamy elektrykę foteli i co ciekawe, mamy też pamięć foteli. Kasiu, ale tu jest zaszyty system multimedialny poprzedniej generacji. Robert, jak jeździsz samochodem, z czego najczęściej korzystasz, jeżeli chodzi o multimedia? Podpinam telefon, Apple CarPlay. I dokładnie to tutaj mamy dostępne w tym samochodzie, więc spokojnie można sobie podpiąć telefon po kablu, nic nie będzie przerywać. To jest naprawdę super wyposażony samochód, jest w nim wszystko, co użytkownikowi jest potrzebne, jest przestronny, jest wygodny, jest tak naprawdę dla całej rodziny. I know it's just 3 words, but sometimes they're so taboo. I guess you caught me with my inhibitions down, and now you're hearing all the secrets from my dirty mouth. Kasiu, skąd pomysł na taką limitowaną, finalną edycję tego samochodu? Ofertę udało nam się załatwić wspólnie z Lexus Europe. Oferta jest naprawdę super, mamy wersję benzynową dostępną od 240 000, silnik 2.0 turbo 238 koni. To jest tak naprawdę jakieś 20 000 taniej niż podobnie wyposażony samochód konkurencji, ale nie z segmentu S-ów, tylko z D-sów, czyli z segmentu niżej. A hasło limitowana oznacza pewną ograniczoną liczbę sztuk. Tak, no jak z każdą dobrą ofertą, tutaj niestety ta opcja jest limitowana, mamy dostępnych tylko 200 sztuk. To dzisiaj zamawiam i kiedy odbieram? Odbiór już w wakacje, więc bardzo szybko patrząc na to, co dzieje się na rynku, na problemy z półprzewodnikami, na całą sytuację, jeżeli chodzi o dostępność samochodów, to naprawdę jest to najszybciej w tym segmencie. W ofercie Final Edition znajdzie się też wersja hybrydowa z silnikiem V6 poniżej 300 000, czyli taniej niż samochody konkurencji z silnikiem diesla z tego segmentu. Ta edycja specjalna ma też specjalną wersję, jeżeli chodzi o finansowanie. Finansowanie w Kinto. No dobra, to chyba muszę sprawdzić, na czym polegają te specjalne warunki finansowania w Kinto. Odwiedzę Maćka. Maćku, jak ja myślę o leasingu czy najmie, to widzę przynajmniej 3-letni okres spłat, no i wpłatę własną. A przy Elixie podobno mamy jakieś specjalne warunki. Tak. Masz rację. Zazwyczaj ludzie tak myślą, natomiast w związku z tym, że jest to edycja limitowana RX-a, przygotowaliśmy specjalnie dla naszych klientów ofertę najmu na rok lub 18 miesięcy, bez wpłaty własnej i tak naprawdę nowego RX-a możesz mieć już za niecałe 3000 zł miesięcznie. No oferta brzmi kozacko, ale tu musi być gdzieś zaszyty haczyk. To gdzie jest ten haczyk? Już Ci mówię, jest to limitowana oferta, limitowany samochód, w związku z tym po okresie najmu tego samochodu nie będziesz mógł wykupić. I swore to myself I wouldn't be honest.
A ja wybrałem się na poszukiwanie serwisu Lexusa. Tam czeka na mnie Marcin, który pokaże mi kilka technicznych smaczków limitowanej wersji RX-a. Marcinie, czy jest sens w tak dużym samochodzie i rodzinnym jak RX korzystać z turbobenzyny pod maską, a nie na przykład z hybrydy? Ten silnik daje trochę inną charakterystykę podczas jazdy. Przypomina w jeździe trochę diesla, więc dla tych, którzy tęsknią za charakterystyką diesla, no to 2 litry turbo jest w benzynie, jest odpowiedzią. Ale przecież nie od dziś wiadomo, internet o tym huczy. Wielu naszych konkurentów poległo właśnie na tego typu turbodoładowanych benzynowych konstrukcjach. To prawda, o tym jest głośno. Tak naprawdę te silniki zabijał wtrysk bezpośredni. Lexus poszedł o krok dalej. Tutaj oprócz wtrysku bezpośredniego jest również wtrysk pośredni. I w odpowiednim połączeniu faz pracy tych dwóch wtrysków unikamy gromadzenia się nagarów, które właśnie niszczą te silniki. Ale poza silnikiem mamy porządny wał napędowy, połączony z tylnym mostem. To sprawdzone rozwiązania dla tych, którzy nie do końca ufają nowoczesnym, elektronicznym gadżetom. Czyli takie 4x4 klasyczne, mechaniczne z dołączoną tylną osią. Tak jest. A ja pokażę Wam jeszcze jedną ciekawostkę. Zobaczcie, pod tą metalową osłoną znajduje się potężny bak. Marcin, ile tam jest pojemności tego baku? 72 litry, a to przy rozsądnym spalaniu daje naprawdę imponujący zasięg. A zasięg na pełnym baku, duży zasięg na pełnym baku, to jest na pewno ważna cecha dla takiego rodzinnego, dużego SUV-a. Marcinie, aż mnie korci, żeby zapytać, bo w ofercie limitowanej Final Edition RX-a jest także hybryda. Warto na nią postawić? Fajną cechą tej hybrydy jest to, że silnik to jest konstrukcja V6. I jak dobrze wiemy, już tego typu silniki powoli wymierają, więc jeżeli ktoś jest zakochany w brzmieniu V6, w tym wysokim momencie obrotowym od niskich obrotów, no to jest idealne rozwiązanie, a w połączeniu z silnikami elektrycznymi, no gwarantuje naprawdę niezłe osiągi. You're brave enough to call my name. You're brave enough to come and stay. Wygląda, że koleżanki i koledzy z Lexusa całkiem zgrabnie zbudowali ofertę pożegnalną na RX-a w wersji Final Edition. A propos RX-a, za chwilę pokażę Wam kilka ciekawostek o tym modelu. W takim miejscu RX-a spotkacie wyjątkowo rzadko, bo to jeden z najbardziej niezawodnych na świecie SUV-ów od lat. W 2005 roku to RX był pierwszym hybrydowym SUV-em. Co czwarty kupowany na świecie samochód z literką L na masce to właśnie RX. W palecie lakierów nadwozia RX-a Final Edition znajdziemy aż 12 różnych kolorów.